Cześć, witajcie. Dzisiaj jest 10 kwietnia, kolejny dzień. Spałem pod namiotem, stąd zaraz trzeba wyjść, zobaczyć, jaki krajobraz mnie otacza. Słońce już wysoko stało, bo już czuję, że grzeje w namiot. Mi też się już robi coraz bardziej gorąco, więc czas wychodzić, czas zjeść coś, a potem trzeba się spakować i ruszyć dalej. Z nocy 9 na 10 kwietnia 2023 roku spędziłem noc pod namiotem w kolejnym dzikim marokańskim miejscu. To był spokojny czas pozbawiony jakichkolwiek niespodzianek. Rankiem, gdy otworzyłem namiot, miałem okazję bliżej przyjrzeć się miejscu, w którym zatrzymałem się wczorajszego wieczoru, a w nim roślinności i stworzeniom, które otaczały mnie. Biwakowałem tuż przy słupie energetycznym, ale wiedziałem, że jest to nowy obiekt pozbawiony jeszcze kabli i elektryczności, więc nie musiałem się martwić o ewentualnym napromieniowaniu mojego ciała. Ostatnie łyki kawy i zaraz trzeba ruszyć dalej. Podziwiając otaczający mnie krajobraz, popijałem świeżo zaparzoną kawę z aeropressu i zastanawiałem się, co przyniesie mi dzisiejszy dzień, który zapowiadał się bardzo intensywny pod względem przybytych kilometrów. Moim celem na najbliższe 2 dni było dotarcie do wodospadów Ouzoud'u, przejeżdżając m.in. przez miasto Kenifra, które wyznaczało trasę mojej podróży. Była to spora odległość, bo aż 458 km, a według nawigacji czas podróży wynosił aż 8 godzin. Jednak wiedziałem, że w moim przypadku czas ten się wydłuży, więc nie zakładałem, że uda mi się tam w ogóle dzisiaj dotrzeć. Jest godzina 10, trochę się przedłużył mi start dziś poranny, ale ze względu na to, że się chyba czymś strułem i to nie jest przyjemne, choć niewiele jadłem ich tutejszego jedzenia. Bo bardzo grząska ziemia tu jest. Ale opony te co mam, Motos Traktionator Adventure, mimo wszystko spisują się rewelacyjnie na razie. Nie wiem, zobaczymy jak będzie na piaskach. Ale po takich terenach, po których dotąd jeździłem, jest ok. Dobra, idziemy. Jeszcze tylko włączyć spota. Podczas podróży towarzyszył mi spot, czyli lokalizator GPS spot generacji 3, który pełnił rolę mojego małego anioła stróża, zwłaszcza kiedy podróżowałem sam. To właśnie on przez całą podróż informował moją rodzinę, przyjaciół oraz widzów tego kanału o mojej dokładnej lokalizacji, a w przypadku trudnych sytuacji, np. w razie jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, był moją ostatnią deską ratunku pozwalającą na powiadomienie odpowiednich służb. Zatem z prowincji Bulman ruszyłem w kierunku Ifranu, miasta położonego w środkowym Atlasie.
Pierwszy etap mojej jazdy zaczął się na drodze o oznaczeniu N4, a potem R707. To był bez wątpienia najnudniejszy odcinek, bo składał się z długich, prostych fragmentów pozbawionych drzew i zabudowań, wśród suchych, piaszczystych i kamienistych terenów, co sprawiało, że trasa ta ciągnęła się dosłownie w moich oczach. Dodatkowo temperatura była uciążliwa i mocny wiatr na otwartym terenie utrudniał czasem jazdę. Od czasu do czasu przejeżdżałem przez biedne, ubogie wioski w prowincji Bulman, ale obraz ten zaczął się zmieniać, kiedy przekroczyłem prowincję Ifranu. Kolejny obszar, tym razem porośnięty, zielonkawy. Fajnie to w Maroko wygląda, że jednak jest taki podział na obszary. Że nie jest tylko pustynia, a właśnie są wzgórza zielone, jakby takie inne strefy trochę klimatyczne. Przez poprzednie 2 dni, gdy przemierzałem marokańskie drogi, to zwykle rzucały mi się w oczy częściowo biedne wioski, mało rozwinięte gospodarstwa, śmieci na poboczach i przeważnie ludzie podróżujący na osłach lub starymi samochodami. Ale gdy właśnie przekroczyłem granicę prowincji Ifranu, poczułem od razu, że znalazłem się dosłownie w miejscu, gdzie czuć pieniądz. Wtedy nie znałem dokładnej przyczyny, ale domyślałem się, że jest to ważna prowincja, gdy dostrzegłem obiekty strzeżone przez żołnierzy. Jeżdżam właśnie przez jakąś placówkę, nie wiem co to jest, ogrodzone jest to płotem. Przy każdym miejscu praktycznie co, nie wiem, 10-20 metrów jest budka z żołnierzem. Tereny tutaj były też bardziej zielone, co z pewnością przyczyniało się do lepszego rozwoju rolnictwa. Było też tutaj dużo willi, sportowych samochodów oraz kamperów z Europy. Dobra, to wygląda tutaj tak, z mojej obserwacji, że pieszy nie ma pierwszeństwa na pasach. Przepuściłem właśnie przed chwilą staruszka, bo chciał przejść, mimo tego, że ja się zatrzymałem, to inni się nie zatrzymywali i finalnie nikt go nie przepuścił, tylko ja. W ogóle teraz widzę, że mieszam się jakby z różnymi strefami. Okazało się, że Ifranu jest popularnym ośrodkiem turystycznym, szczególnie w okresie letnim. Oferuje ono wiele atrakcji, takich jak piękne parki, ogród botaniczny oraz możliwość uprawiania turystyki pieszej i wspinaczki górskiej w otaczających go górach. Dodatkowo tutaj znajduje się Uniwersytet Al-Ahawelni, czyli prestiżowa uczelnia w regionie, która przyciąga zarówno studentów zamożnych, jak i zagranicznych. Te informacje z pewnością pozwoliły mi zrozumieć całą tą zmianę otoczenia, której wtedy doświadczałem.
się w miejscu, które znalazłem na aplikacji iOverlander. Ona wyznaczyła miejsce noclegowe na dziko. Jest godzina 15, więc za wcześnie ogólnie, żeby już iść spać. Ale zatrzymałem się tutaj, żeby po prostu tylko zjeść. A sama miejscówka jest fajna. Jest to takie lekkie ubocze z drogi, trzeba zjechać taką kamienistą drogą. Ale dookoła jest mnóstwo takich placy porobionych, gdzie faktycznie ktoś, kto przejeżdża obok, może śmiało tutaj przyjechać. Myślę, że samochodem terenowym też tutaj da radę. A teraz, korzystając z tego, że próbowałem przedtem znaleźć odpowiednie składniki do stworzenia w końcu jakiegoś drugiego śniadania o godzinie 15, tak, wymyśliłem sobie, że mogę zjeść przecież jajka, koszulka. Więc woda mi się gotuje, zaraz sobie jajka przygotuję. Próbowałem też kupić jakieś warzywa, jak pomidory, ogórki czy coś innego, ale w żadnym sklepiku, tutaj jak przejeżdżam teraz te wioski i miasteczka, no nie ma tam żadnych warzyw i nie wiem, o co chodzi. Muszę chyba zmienić uchwyt od kamery, dać na górę kasku, bo przez to trzymam całą brudną szybę. To chyba niewiele widzicie ciekawych widoków przed kamerą. Zauważyłem, że popularnym zachowaniem młodzieży i dzieci w Maroku jest to, że każdy chce przybić piątkę motocykliście. Nawet jeśli nie wystawi się ręki naprzeciw, to i tak zwykle ta czynność zamienia się w to, aby jednak tą ręką dotknąć motocykl lub motocyklistę. Myślę, że jest to spowodowane głównie zabawą wśród dzieciaków, a zarazem takim wyzwaniem wśród nich w interakcję z motocyklistą. Czasami przybijałem piątki, ale głównie małym dzieciakom. Kiedyś jednak spotkałem się z sytuacją w Macedonii, gdy wystawiając również rękę do zbicia piony, młody chłopak z całej siły przywalił mi w dłoń. Mnie to wtedy zabolało i myślę, że jego też mogło. Dlatego od tamtej pory staram się już tego nie praktykować, zachowując przy tym zdrową formę bezpieczeństwa.
Jestem na wysokości 1560 metrów nad poziomem morza. Taka ciekawostka. A nawet teraz trochę więcej. I kieruję się do jakiegoś jeziora, aby tam ewentualnie przespać się na dziko, bądź wynająć coś, jeśli tam będzie. Ale tutaj ładnie się teraz robiło. Dotarłem późną porą do sztucznego jeziora zaporowego Binu Waldani. Początkowo miałem spać na dziko. Znalazłem nawet dobrą do tego lokalizację, ale po chwili zaczęli kręcić się wokół niej miejscowi, dlatego zrezygnowałem i zacząłem szukać kwatery. Trwało to długo, zwłaszcza gdy uwzględniłem swoje kryteria, czyli cena maksymalnie do 50 euro i ewentualnie śniadanie na miejscu. Dopiero około godziny 12 w nocy miałem już załatwiony dla siebie pokój z łazienką. Byłem sam w całej agroturystyce, bo jak się okazało, nie było jeszcze sezonu turystycznego w tym miejscu. Właśnie dopisywałem kolejny etap mojej trasy, czyli z miasta Fez. Udałem się tutaj drogą o oznaczeniu RN29, tutaj było N6, tu jest R29. Kierowałem się na miejscowość Ifrein. To była właśnie ta miejscowość, gdzie dużo było wojska, policji pilnowało i tam było właśnie tak ekstrawagancko. Później z Ifrein na Ouzoud, Kenifra, to był kolejny cel. Z Kenifry drogami tutaj dotarłem do tego jeziora. Kolejny dzisiejszy cel to gdzieś tu był zaznaczony na tych kartkach, ale się zgubił chyba. Ale moim kolejnym celem, na pewno jest naturalny most ze skały oraz będzie też wodospad Ouzoud. Tylko nie wiem, gdzie on jest na tej mapie. Więc trochę tych punktów na tej mapie jest. Nie wszystkie tu, które chcę zobaczyć, są na tych karteczkach kolorowych. Większość mam po prostu pozapisywanych na nawigacji Osmand i Google Maps. A teraz idę jeść śniadanie. Cześć, mam 11 kwietnia. Poranek rozpoczynam na spokojnie z kojącą muzyczką i śniadaniem typowo marokańskim, czyli bardzo słodkim, oraz z widokami na piękne jezioro, które zaraz Wam pokażę. Wczoraj miałem się zatrzymać tak naprawdę na dziko, ale już byłem zmęczony, było ciemno i nie mogłem nic znaleźć. Potrzebowałem też się trochę odświeżyć, stąd znalazłem miejsce takie dość przyjazne na booking.com, cena 53 euro, więc no nie jest to najtaniej, ale też nie jest najdrożej, więc ja przynajmniej mogłem się wyspać, naładować baterię i przygotować się na dzisiejszy dzień, który zapowiada się być również ciekawy. Wow, mogłem się dzisiaj obudzić pod namiotem w jakimś lesie, a obudziłem się w dość pięknym miejscu, bo jak dzisiaj patrzę z tarasu mojego takiego pensjonatu, w którym się zatrzymałem, to widoki są naprawdę cudowne. Mogłem tutaj siedzieć, pić kawkę, podziwiać te piękne krajobrazy, ale wiem, że przede mną jeszcze trochę trasy jest dzisiaj do zrobienia i w zasadzie nie wiem, gdzie się zatrzymam jeszcze, ale chciałbym dać Wam tą chwilę tego, co ja widzę, stąd obejrzyjcie te widoki.
To czas powrócić na trasę. Udało mi się wymienić euro na dirhamy marokańskie u właściciela pensjonatu. Prawie 200 euro wymieniłem na dirhamy marokańskie u gospodarza agroturystyki. Z wymianą gotówki nie było u niego problemu. Chętnie przyjął tą walutę, dając mi w zamian 2000 dirhamów, czyli około 200 dirhamów mniej niż wynosił kurs internetowy. To był jego jedyny warunek, a ja potrzebowałem lokalnej gotówki, więc przystałem na tą cenę. O, tam. Ogólnie poziom wody w tej jeziorze jest bardzo niski, z tego co zaobserwowałem. Bo 60 km mam do wodospadu Ouzoud. Także myślę, że to jest godzinka. A właśnie, że nie. Dziwna sprawa, bo mam 60 km, a pokazuje mi, że będę na godzinę 21, a jest godzina 10. Aczkolwiek może to jakaś pomyłka. Udałem się dalej w kierunku gór Atlas, do znanego turystycznego miejsca, czyli wodospadów Ouzudu, które należą do jednych z najpiękniejszych naturalnych cudów Maroka. No i tak z temperatury to jest 24,5 stopnia na razie, a jest godzina 10:30. Zaraz zobaczymy, gdzie ta droga nas zaprowadzi. Bo póki co pokazuje 45 km prosto, czyli 45 km do celu. Czuję miętę i widzę ludzi siedzących pod sklepami, które są w większości zamknięte. Yo bro. Ouzudu to niewielka miejscowość położona w środkowym Maroku, w regionie Tadla tu Azilalu. I jest szczególnie znana dzięki spektakularnym wodospadom o tej samej nazwie, które są jednym z najbardziej imponujących i najpiękniejszych wodospadów w Afryce Północnej. Podobnie jak w wielu innych miejscach turystycznych, w Ouzudu odwiedzający mogą napotkać na miejscowych mieszkańców oferujących różnego rodzaju usługi. Tak było i też w moim przypadku, gdzie wielu tutejszych zaczepiało mnie, aby mi coś zaoferować lub sprzedać. Na przykład fistaszki do karmienia miejscowych małp. Cena za paczkę takich fistaszków wynosiła tylko 10 marokańskich dirhamów, lecz ja ich nie kupiłem. Może i nawet dobrze, bo pomimo tego, że małpy są częstym widokiem przy wodospadach, to podczas mojej wizyty tam nie spotkałem ani jednej. Dobra, znalazłem parking z cieniem, dobrze, ale się będę musiał przebrać, żeby pójść zobaczyć ten wodospad. Bo w ciuchach motocyklowych mi się nie uśmiecha tam iść. Co mówi tutejszy Marokaniec do turysty, który nie zgadza się na to, co on mu oferuje? Czyli welcome Morocco,
i coś po swojemu dalej takiego, czego nie idzie zrozumieć. Więc pewnie jakieś słowa obraźliwe. Podejrzewam, że tak jest. Idę właśnie do wodospadów Ouzoud, czy wodospadu. Motocykl starałem się zabezpieczyć, ale teraz żałuję, że nie wziąłem ze sobą żadnych linek zabezpieczających, tak żeby móc ciuchy zostawić i kask. Mogłem to zrobić wcześniej, wziąć z Polski. Nie zrobiłem tego i tak trochę się obawiam, bo nawet jak zostawiłem motocykl w płatnym miejscu, to jakoś nie jestem do tego przekonany, do tego bezpieczeństwa. Miejscowy chciał mi po prostu sprzedać wycieczkę. Powiedział, że wszyscy starsi chodzą dwugodzinnym czy tam godzinnym szlakiem, że jest wiele kolejek, a że on zna trasę, która jest krótsza, gdzie się nie chodzi w tłumie i że jest lepiej. Ja już uczę się tej asertywności i odmawiam tego. I myślę, że samemu będzie mi się lepiej zwiedzać. Dotąd spotkałem się z 2 osobami, które chciały sprzedać mi orzeszki, którymi karmi się m.in. chodzące gdzieś tutaj małpy. Na miejscu atrakcji nie brakuje, bo można przepłynąć się chociażby takimi łódkami. Ale ja z tego nie skorzystam. Wolałbym skorzystać z wody, wykąpania się. A widzę, że jest 2 śmiałków, którzy pływają. Ouzoud to raj dla miłośników przyrody i pieszych wędrówek, z licznymi ścieżkami wiodącymi dookoła wodospadów, które oferują zapierające dech w piersiach widoki. Wodospady Ouzoud osiągają wysokość aż 110 metrów. Są otoczone bujną zielenią i różnorodną fauną. Stanowią przepiękny kontrast dla typowego pustynnego krajobrazu Maroka. Dla mnie spędzenie tam chwili, kąpiąc się w lodowatej wodzie tuż przy wodospadzie, były niezapomnianym doświadczeniem. Tak jak i obserwacja ludzi skaczących prosto na dechę. Thank you. Cukra 12 litrów, 185 dirhamów. Paliwo 15 dirhamów za litr. No to tak. Podążałem drogą oznaczoną jako R304, kierując się w stronę miasta Mellach. Po dotarciu tam znalazłem się na początku drogi R307, która wkrótce miała przekształcić się w ścieżkę prowadzącą przez majestatyczny łańcuch górski Wysokiego Atlasu. Trasa R307 ma łącznie 142 km długości. Została zbudowana przez rząd francuski na początku XX wieku. Biegnie ona z północy na południe, łącząc wioski Demnat i Ouzoud. Mówi się, że jest ona jedną z najbardziej zapierających dech w piersiach trasą w kraju, ale również najbardziej wymagającą uwagi i skupienia. Wiele fragmentów trasy jest pozbawionych barier ochronnych, a droga wykonuje setki zakrętów, oferując jednocześnie niesamowity krajobraz na całej długości. Ale tu jest pięknie, ja pierdzielę. I w tym wszystkim też piękne jest to, że ja pośród tych gór i tej nawet na tej drodze jestem sam. O, tu macie taki przesmyk. Stąd nie warto też do końca cisnąć, bo można się zdziwić. Dzikość tego miejsca zachwyca, a to jest dopiero droga asfaltowa. W planach mam tak naprawdę jutrzejszych, no może jeszcze nie jutrzejszych, ale za jakieś 2-3 dni pokonać drogę, która będzie również piękna, ale już nie będzie asfaltowa, a terenowa. Chcę się tu zatrzymać, bo tam jest coś, co mi się nie tyle, że podoba, a wam pokazał.
15 km. Tyle mi zostało do mojego punktu, do którego zmierzam. Trochę asfaltu. Wow. Halo. Halo. Hi. Kolejną lokalizację na biwak znów wybrałem za pomocą aplikacji iOverlander. To miejsce znajdowało się z dala od zabudowań wioski Ajetamil. Oferowało zatem ciszę i spokój, a także dużą przestrzeń, która sprzyjała rozbiciu namiotu. Co więcej, była ona zlokalizowana tuż przy drodze oznaczonej numerem R307, którą planowałem przejechać całą w najbliższych następnych dniach. Wow, miejscowa fajna. Sztos miejscówka. Naprawdę. Ciekawe tylko jakieś fajne miejsce znaleźć. Chyba jak dotąd będzie najlepsza z moich dotychczasowych kemp miejscówek. Dobra. Stawiam tu motocykl i idziemy zobaczyć. Tylko sobie kluczyki wyłączę. Motocykl. Gdzie można wyjechać. Docelowo tak, żeby zjechać stąd. I czy są jeszcze jakieś fajne widoki? Bo ogólnie jest spoko. I tam może być jeszcze fajniej. To jest jakiś taki piasek. Szczerze to nawet myślałem, że może kogoś tutaj spotkam. Ale wychodzi na to, że będę tutaj sam. A tutaj chyba nawet nic nie będzie widać za bardzo. Wydawało mi się w ogóle na zdjęciach, że ja widziałem
jezioro? Ale nie. Chyba mi się wydawało. Poza tym to już jest niewygodnie. Chociaż tu na pewno byłoby ciszej. Najdalej bym był z dala od ludzi. Tylko że tutaj kamienie przeszkadzają. W ogóle jakby tu się tak rozejrzeć, nie wiem czy wy widzicie tak tu na kamerze, to jest taki rozległy teren do właśnie kempingowania. I może nawet mi się ognisko uda rozpalić. Wy tego nie widzicie raczej. I wątpię, żebyście ujrzeli. Ale niebo jest pełne gwiazd. Tym samym dochodzimy do końca 4. odcinka. Dzięki za obecność. Jeśli podoba Ci się ten materiał, to proszę zostaw lajka, napisz komentarz poniżej oraz subskrybuj ten kanał. Dzięki Twojemu zaangażowaniu algorytm YouTube'a będzie promował moje relacje z podróży wśród większej grupy odbiorców. Z góry dziękuję. Z kolegą Magiesa podróżowałem, że kiedy spaliśmy gdzieś na dziko, to zawsze wlatywała muzyka jakaś polska, stare kawałki, jak Łzy na przykład, albo Dżem. Jeden z przykładów na to, że skały mogą spaść. I to takie konkretne. Ale zaraz zmienię obiektyw na dalekosiężny i pokażę Wam coś, co mnie bardzo zaciekawiło.